Cześć, nazywam się Michał Florczak. W Jutro Medical jestem dyrektorem medycznym, jestem lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej. Od kilkunastu lat jestem lekarzem, pracowałem w różnych podmiotach medycznych. W Jutro Medical nadzoruję pracę lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników medycznych, czyli zajmuję się całym obszarem medycznym. To, co podoba mi się w tej firmie, to prospektywne spojrzenie na pacjenta, czyli tak naprawdę my staramy się przewidywać objawy, choroby, które mogą wystąpić nie dziś, ale mogą wystąpić jutro, za tydzień, za miesiąc, za kilka lat. I to jest cały kunszt medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych. Tak byłem uczony przez swoich przełożonych, profesorów, żeby patrzeć na pacjenta nie koniecznie pod kątem aktualnego stanu, ale przewidywać, co się może stać za kilkanaście lat. I o to chodzi, żeby móc rozpoznawać pierwsze wstępne symptomy chorób jeszcze w momencie, kiedy nie dają objawów. A tak jest z wieloma chorobami, tak jest z chorobami nowotworowymi, tak jest z chorobami cywilizacyjnymi. I tym się zajmujemy, to jest fajne. Żeby to dobrze robić, to trzeba mieć dużo więcej czasu na pacjenta. A w Jutro Medical możemy to robić, bo mamy ten czas na pacjenta i cała papierologia jakby jest z boku. To, co przywala lekarza, to, co wali i zajmuje jakby nasz mózg, jest zdjęte z naszej jakby odpowiedzialności. My to tylko nadzorujemy, mamy wsparcie asystentów medycznych, mamy wsparcie dobre, teleinformatyczne i naprawdę ten nasz potencjał możemy wykorzystać. Jeżeli moglibyśmy dać jakiś przekaz pacjentom, to żeby zgłaszali się w momencie, kiedy są zdrowi. Wtedy, kiedy pomyślą, że warto zobaczyć, czy jest wszystko ok. Nie, że zgłaszam się do lekarza, bo coś mi dolega, tak? To jest tak jak z zębem. Jak jest ból zęba, jak zgłaszam się do stomatologa, no to już często jest leczenie kanałowe. Czyli zobaczcie, jak dużo trzeba czasami ścierpieć, żeby już ten stan przerwać. A w momencie, gdy ja na przykład nie mam objawów jeszcze, a okaże się, że mam predyspozycję do nadciśnienia tętniczego, gdzie mam predyspozycję do insulinooporności, do cukrzycy, to ja już dziś mogę przeciwdziałać tym objawom i to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim wpływać na styl życia, tak? Bo szczególnie na początku to nie lekarz, nie ja, nie pielęgniarka, nie żadna farmakoterapia, leki i tak dalej, to nie pomaga. Pomaga przede wszystkim na początku zmiana stylu życia, podjęcie pełnych działań profilaktycznych i my nad tym chcemy się przede wszystkim skupić po to, żeby nie doszło do rozwoju różnych powikłań właśnie w przebiegu chorób cywilizacyjnych, a nawet jeżeli każdy powie, że ma miażdżycę w pewnym okresie, że ma cukrzycę, ma chorobę niedokrwienną serca, to tak naprawdę pojawia się pytanie, dzięki tym działaniom, które ja dzisiaj podejmuję, jak ja mam 30, 40, 50 lat, to o ile mogę odwlec wystąpienie tych powikłań. Jeżeli ja dziś podejmę jakieś działania, to tak naprawdę może okazać się, że leki na nadciśnienie będę przyjmował nie w wieku 52 lat, ale może 70, czyli 20 lat później. To po co to robić? Po co skazywać się na taką polipragmazję, przyjmowanie wielu leków, chodzenie do tych lekarzy, specjalistów 3 razy w tygodniu, jak ja mogę cieszyć się dobrym stanem zdrowia, uprawiać sporty, być aktywnym, jeżeli podejmę wcześniej pewne te działania, które wcale nie są na początku takie uciążliwe.